Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku omówię takie oto tłumiki, które dostałem od Piotra Fryszka w celu ich przebadania, przetestowania. Mamy tutaj zarówno tłumiki dopasowujące oraz tłumiki regulowane. I to na 75 oraz 50 ohmów. Po co w ogóle są potrzebne nam tłumiki? To chyba nie muszę tego tłumaczyć, ale tak dla pewności powiem Wam, że aby poprawnie zestroić na przykład taki tunel radiowy, to niestety bez tłumików ani rusz. Jak wiecie, w swoich filmach, w swoich regulacjach posługują się bardzo często urządzeniem NWT200, które posiada wewnętrzne tłumiki do 50 dB, ale zobaczcie, przy 50 dB to mamy 0,8 mV, czyli 800 mikrowoltów na wyjściu. To jest bardzo duży sygnał i bardzo często muszę oprócz tych tłumików wewnętrznych również dołączać zewnętrzny jeszcze tłumik co najmniej 20 dB, aby poprawnie przeprowadzić strojenie radia. Ale słuchajcie, te 20 dB i tłumik dopasowujący to jest właśnie to, ponieważ taki tłumik dopasowujący zapewnia nam na wyjściu 75 ohmów, czyli mamy podwójny zysk. Mamy dodatkowe tłumienie oraz dopasowanie wyjścia naszego urządzenia do wejścia antenowego, na przykład takiego tunera. Ponadto, słuchajcie, nie wszystkie urządzenia posiadają tłumiki wewnętrzne. Tutaj mamy na przykład Nano VNA, które ma też dosyć duże poziomy sygnałów na wyjściu i bez tłumików absolutnie nie możemy podłączyć czegoś takiego bezpośrednio do radioodbiornika. Chociaż widziałem takie filmy na YouTubie, gdzie co po niektórzy takie rzeczy robią i jeszcze mówią, że fajne pomiary im wychodzą. No ale to ich sprawa. Od czego zaczniemy nasze badania? Sprawdzenia, jak się zachowują nasze tłumiki w takich prostych pomiarach za pomocą NWT. Te tłumiki zbadamy oczywiście w zakresie tutaj do 150 MHz, co w zupełności pokrywa nasze zapotrzebowanie na pasmo, no ale z tego co wiem, one były sprawdzane do 500 MHz i też pracują poprawnie. Zobaczcie, mamy w tej chwili wyjście NWT połączone z wejściem, czyli żadnego tłumienia, i przepuszczamy to przez program. No i mamy, zobaczcie, tłumienie idealnie 0. Zrobimy 50 dB tłumienia wewnętrznego. Mamy 50 dB. Tu z powrotem zrobimy na 0. Rozewrzemy to wszystko i teraz uzyskamy tak zwaną podłogę. No i zobaczcie, mamy to na poziomie minus 80 dB, czyli samo NWT, jak widzicie, jest dobrze skalibrowane. Teraz podłączymy na przykład tłumiki 10 dB, które połączyłem ze sobą w szereg, tak aby zapewnić na wyjściu, wejściu na NWT200 oczywiście dopasowanie impedancyjne. Mam to już wszystko podłączone i zapuszczamy przebieg. No i zobaczcie, mamy 20 dB. Teraz podłączymy nasze tłumiki 20 dB. Tłumiki też już mamy podłączone.
i ponownie zapuszczamy przebieg. I tutaj mamy się spodziewać około 40 dB tłumienia. No i zobaczcie, i tak mamy. Wszystko gra. No więc w tej chwili podłączymy nasz tłumik regulowany. Zestaw mamy już podłączony. Załączamy i przebieg pojedynczy na przejściu zerowym. No i zobaczcie, mamy 0 dB. To może włączymy sekcję 20 dB. No i mamy 20 dB. Kolejne 20 dB. I mamy minus 40 dB. 60 dB. O, to już jest poważne tłumienie. No i zobaczcie, mamy minus 60 dB. Przebieg naprawdę bardzo dobry jest. No to może 80 dB. Na granicy możliwości naszego urządzenia. Zobaczcie, też jest całkiem dobrze, szczególnie w interesującym nas zakresie częstotliwości, czyli UKF, CCIR. A jak zachowują się te nasze małe 1 dB? No i zobaczcie, wszystko jest. 2 dB, czyli w sumie 3. Elegancko. Dodajemy jeszcze 3, czyli 6. Elegancko. Teraz tylko 5. No i zobaczcie, przebieg poszedł trochę do góry. A teraz 7. To może 10. No i mamy. Wiecie, co prawda są tam małe wahnięcia, ale to łatwo uwzględnić wszystko w naszych pomiarach. 10 plus 10, czyli coś takiego. No i mamy minus 20. Kolejna dycha. No i mamy minus 30 i ostatnia dycha. Mamy minus 40. A gdy dodamy tutaj jeszcze na przykład 30, no jest super. Słuchajcie, nie ma się czego przyczepić. Zobaczcie, jak fajnie są te tłumiki wykonane. Ciężar taki w sam raz. Niektórzy sobie myślą, no tak, jakieś tutaj jest zasilanie, USB-C, jakieś zakłócenia. Nie, nic z tego, słuchajcie. Przetwornice i ładowanie są tylko wykorzystywane przy właśnie ładowaniu tego urządzenia, a nie przy normalnej pracy. Przy normalnej pracy wykorzystujemy po prostu napięcie stałe z akumulatorków, bez żadnych przetwornic. Zobaczcie, ponadto te tłumiki mają taką optymalną wagę. Ten jest taki w sam raz. Te są takie dosyć leciutkie, a to jest fajne, ponieważ możemy je na przykład fajnie tutaj zapinać, na przykład na nasz generator. Nie obciąża nam on tego gniazda wyjściowego. Natomiast na przykład takie tłumiki to już są bardzo ciężkie i tego tak nie zrobimy. Ktoś powie, no tak, no ale są tłumiki chińskie na przewody SMA nakręcane, no ale słuchajcie, no one są ok, dobre. Ja też je mam. Kilka takich tłumików mam, no ale badając jakiś układ, nakręcając coś takiego, zmieniając, to nic ciekawego. A tak mamy, zobaczcie.
piękną baterię i możemy to wszystko w bardzo fajny sposób robić. Tłumiki takie możemy również wykorzystać do zabezpieczenia naszych urządzeń, jeżeli chcemy podawać sygnał po wyjściu przez jakieś układy wzmacniające. Oczywiście nie są to tłumiki mocy, więc nie nadają się do nadajników wykorzystywanych przez krótkofalowców, ale w przypadku naszych pomiarów, przejściu przez wzmacniacze antenowe czy też wzmacniacze WC w tunerach, tory pośredniej częstotliwości itd., jak najbardziej się nadają. Czy to podłączenie do TINS-a, czy do odbiornika RTL-SDR, a również do nano-VNA, gdy badamy po prostu jakieś nasze urządzenie, podłączając je na tych dwóch portach, czyli w trybie S2.1. Za pomocą tłumików przeprowadzimy testy mojego tunera AS215. Jak wiecie, to jest ten tuner, który wystąpił w moich filmach. Zachęcam szczególnie do obejrzenia filmów tylko dla wspierających, gdyż tam są bardzo ciekawe informacje na temat tego tunera. Przy pomiarach wykorzystamy oczywiście tłumik 75-ohmowy oraz 50-ohmowy, a także tłumiki dopasowujące. A dlaczego? No ponieważ mamy generator Hanteka ustawiony oczywiście w trybie pracy 50-ohmowej oraz mamy generator, właściwie stereokoder, który pracuje na 75 ohmach. Na początku przemierzymy nasz tuner tłumikiem 75-ohmowym. Na wyjściu tego stereokodera mamy 10 mV. Dla wyrównania tutaj mam ustawione 11 mV, ale to dlatego, że tak mniej więcej od częstotliwości 60 MHz jednak już z tego Hanteka wychodzi taki troszeczkę zaniżony poziom. Częstotliwości mam również ustawione identyczne. Oczywiście tutaj mam to na stałe ustawione, znaczy tam mamy regulację, ale to jest taka zgrubna, więc dostosowałem Hanteka dokładnie do tej samej częstotliwości co stereokoder. Pracę heterodyny kontrolujemy oczywiście za pomocą odbiornika RTL-SDR. Tutaj mamy to wszystko ustawione. Oczywiście uwzględniamy tutaj częstotliwość pośrednią, która w przypadku tego tunera wynosi 7,25 MHz. Teraz wciskam, zobaczcie, ARC i wszystko się zgadza. Mamy piękny sygnał na oscyloskopie. Mierzymy to wszystko z wyjścia DIN. Co prawda nie uzyskamy z tego wyjścia takiego normowego sygnału 630 mV. Mamy 376 bodajże w tej chwili. Ale to nam nie będzie w niczym przeszkadzało. Wszystko sobie to jakoś tam uwzględnimy i obliczymy. Załączymy nasz tłumik. Najpierw obniżamy poziom naszego sygnału do poziomu 1 mV, czyli 1000 mikrowoltów. Dlatego pierwsza sekcja 20 dB. Tutaj oczywiście nie mamy żadnych zmian. I zobaczcie, na wskaźniku mamy ilość świecących się diod 5, czyli tak jak to powinno być.
Tak naprawdę ta jedna ostatnia powinna się troszeczkę słabiej świecić, ale zobaczcie, wystarczy, że wciśniemy tylko 1 dB i ona nam się już świeci troszeczkę słabiej, także to wszystko jest tak jak trzeba. No dobra, to sprawdzamy. Aha, na początek sprawdzimy, do jakiego poziomu możemy obniżyć sygnał jedynie fali nośnej, aby zachować odpowiedni stosunek sygnału do szumu dla tej wartości, co mamy w tej chwili. Czyli jeżeli tam mamy 370 mikrowoltów, znaczy milivoltów, 370 podzielić przez 20 to jest jakieś 18,5, czyli tam 18 milivoltów możemy mieć tutaj szumów, prawda, aby nie przekroczyć tego stosunku. No dobra, czyli włączamy tutaj samą nośną. Zobaczcie, sygnał nam zginął. No i włączamy w tej chwili tak, 20 dB. Tam mamy 5 mikrowoltów, 40 dB. Nic się nie zmieniło. O, przy 60 dB, zobaczcie, niestety mamy bardzo duży poziom szumów. No dobra, 10 dB, czyli łącznie 50. No i mamy tam od 8 do 12. Czasami takie piki się pojawiają, czyli możemy zejść jeszcze niżej. Czyli łącznie mamy w tej chwili 20, 40, 55 dB, 80 i tak dalej, to za dużo. Weźmiemy na przykład to jeszcze też za dużo. O, i to jest mniej więcej to, czyli mamy 20, 40, 51 dB. A 51 dB to mamy 2,81 mikrowolta. Czyli zejście z czułością przy sygnale do takiej wartości to na pewno zagwarantuje nam zachowanie stosunku sygnału do szumu. No dobra, to wszystko zerujemy. Zostawiamy naszą podstawową sekcję 20 dB, żeby mieć ten 1 mV i ponownie włączamy sygnał. No i mamy nasz sygnał. Piękny, czysty 1 kHz. No i teraz badamy czułość naszego tunera. 20 dB. Nic się nie zmieniło. 40 dB. 40 dB tłumienia to mamy 10 mikrowoltów na wejściu antenowym tunera. Mamy piękny, czysty sygnał. Nic nie zniekształcony. No to co? Może tak 1 mikrowolt. No to włączamy 1 mikrowolt. No niestety 1 mikrowolt już jest za dużo. No to włączymy 50 dB, czyli 3,16 mikrowolta. No i jest całkiem, nie? No to zobaczymy, do jakiego poziomu możemy zejść. 1 dB plus 3 dB. No to już na pewno niedobrze. Ale zobaczcie, ta sinusoida to nie jest taka zła. Oczywiście tam poziom zniekształceń to będzie, ale ci, co tam lubią piskać, to będą słyszeli bardzo ładny pisk. Czyli załóżmy, że mamy te 53 dB. A 53 dB to mamy 2,2 mikrowolta. No dobrze, idziemy na kompromis. 2,5 mikrowolta niech będzie czułość tego tunera.
Dobra czułość? Myślę, że dobra. Ale pamiętacie, to jest tuner po małych modyfikacjach. No i moim strojeniu przede wszystkim. I chwalą się. Dobra. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? No na przykład zobaczymy, jaki jest poziom wyciszania. Czyli włączamy wyciszanie, patrzymy się tam w głębi na naszą sinusoidę i włączamy 20-40, czyli 10 mikrowoltów. Oj, 1 mikrowolt to już jest za dużo. 50 decybeli. No, nic się nam nie włączyło. 1, 3. O, zobaczcie, już coś tutaj zaczyna działać. To zrobimy może tak. 3 i 1. I proszę bardzo, mamy idealne wyciszanie przy 54 decybelach. A 54 decybele to są 2 mikrowolty. Czyli czułość 2,5 mikrowolta, poziom wyciszania 2 mikrowolty. Pięknie. Dobra. To wszystko wyłączamy. To też. A teraz tłumik 75-ohmowy podłączymy do generatora Hantek, który ma ustawione 50 ohmów na wyjściu. Aby to zrobić, to oczywiście korzystamy z tłumika dopasowującego 20 decybeli i włączamy sygnał. Skoro tam mamy 20 decybeli, to tutaj już nic nie musimy włączać i na wejściu antenowym mamy po prostu 1 mV. Tylko zobaczcie, Hantek ten nie daje już nam takiego ładnego, czystego sinusa. Ten sinus czysty pojawia się mniej więcej przy 5 kHz sygnału modulującego. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no ale tak jest. Ale widzicie, to takie pofalowania. Miejcie to na uwadze. No i dobra. I znowu włączamy 20. Co się tam dzieje? Nic się nie dzieje. 40. A tutaj mamy wyciszanie włączone, to wyłączymy. No i mamy 10 mikrowoltów. Wszystko jest normalnie. 1 mikrowolt i znowu nam uciekło. Dodajemy 50. 1, 2. O, tu już brzydko. Czyli też jakieś te 54 decybele, załóżmy, to są akceptowalne. A właściwie tak samo jak tam 53. O, teraz mamy czysto przy 53. Czyli wyszło to samo. 2,21. Pięknie, pięknie. Dobra, to teraz może skorzystamy z tłumika 50-ohmowego. Tu już mamy tłumik podłączony, 50-ohmowy. Oczywiście teraz musimy skorzystać znowu z tłumika dopasowującego, czyli tym razem 50 na 75 ohmów, 20 decybeli. Dajemy teraz ten na pierwszy plan. No i tak. Jak mamy tutaj 20 decybeli, czyli rekompensujemy te 10 mV z generatora, aby na wejściu antenowym był 1 mikrowolt. Czyli patrzymy 20, 40, 10 mikrowoltów
mamy na gnieździe antenowym. Wszystko jest ok. 1 mikrowolt. Znowu nic z tego. Za dużo. 1 mikrowolt to nie. No to liczymy. 10 decybeli. Tylko to wyłączamy. I coś tu nam uciekło. Sorry. O, teraz jest dobrze. To jest, w tej chwili mamy 10 mikrowoltów. To mamy, o tak, bo nie widać. Tutaj mamy w tej chwili 50 decybeli, czyli 3,16 mikrowolta. No i znowu 1, 3. No i to samo właściwie mamy. Próbujemy tak. To już są zniekształcenia. Tam troszeczkę przydłużę. Czyli w sumie nam wychodzi to samo. Czyli jak widzicie, bardzo ładnie nam te tłumiki tutaj zapracowały. Teraz z powrotem wrócimy do naszego stereo kodera, który pracuje na 75 ohmach, ale z wykorzystaniem tłumika 50-ohmowego. Czyli musimy dopasować obustronnie. Dlatego wykorzystujemy dwa tłumiki 10-decybelowe. Tutaj, aby tłumik 50-ohmowy dopasować do wejścia 75 ohmów w tunerze, a drugi tłumik 10 dB, aby dopasować wyjście 75 ohmów do wejścia tłumika 50-ohmowego. No i wszystko gra. Czyli mamy już włączone 20 dB, czyli mamy stłumiony sygnał do tego 1 mV. No i oczywiście wskaźnik to nam również pokazuje. I znowu piękna sinusoida na wyjściu DIN. No i cóż, załączamy 20 dB, 40, czyli 10 mikrowoltów. Wszystko gra. 1 mikrowolt. No niestety już tutaj nic prawie że nie mamy. A wyciszanie oczywiście powoduje, że mamy 0 absolutne. No dobra. 50 dB. 1, 3. O, tutaj mamy wyciszanie. O, może wyłączymy i teraz mamy tak. To chyba troszeczkę za dużo. No ja bym wrócił do tego, czyli mamy to samo, te 53. A może o tak. O, jest ok, zobaczcie. 54 dB. 54 dB to jest 2 mV, czyli to wszystko w tych granicach się mieści. Nie sprawdzałem tutaj na poziom heterodyny jaki jest. Załączy się nasz odbiornik. O, niestety nie chce się załączyć. Komputer się uśpił. O, czekajcie. Coś mi tutaj nie pasuje. Dobra, zobaczcie, załączyło się. Trochę skorygujemy. Jest ok. No i mamy, bardzo ładny przebieg. No tutaj to już niestety piskać będzie, ale coś tutaj już nam za bardzo to wykrzywia. Słuchajcie, bardzo fajnie się tymi tłumikami tutaj operuje. Naprawdę.
Te są ciężkie, masywne, kurczę, no. Ale są bardzo dobre. Oczywiście, że są bardzo dobre, naprawdę. Przejście zerowe mają bardzo dobre. Wszystko tutaj niby działa, prawda? Ale podstawowa wada. Nie kupicie tych tłumików. Niestety nie kupicie ich. Jeszcze kilka lat temu można było je na rynku wtórnym znaleźć, ale już w tej chwili nie. Pamiętam, ten 75-ohmowy kupiłem jako taki ostatni na Allegro, takiego jednego sprzedawcy, który miał ich tam kilkanaście. To był już ostatni egzemplarz. Ten w sumie kupiłem no niedawno, jakieś niecałe pół roku temu, ale to była wyjątkowa sytuacja. No jak komuś się uda znaleźć, no oczywiście będzie miał dużo szczęścia. No ale mamy, słuchajcie, mamy alternatywę, naprawdę. Powiem Wam, że w tej chwili jest opracowana tańsza wersja tłumika, która będzie się składała z 7 sekcji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 i nie pamiętam, czy 2 dychy, czy... To już nie będę mówił. W każdym razie będzie tańsza wersja, bo te tłumiki też, wiecie, nie wychodzą zupełnie tak tanio, nie? Sama płyta tutaj dolna sporo kosztuje. No to jest płytka czterowarstwowa, ona jest odpowiednio zaprojektowana. Układ zasilania, przekaźniki. Tutaj będą takiej lepszej jakości przekaźniki wstawione. Z tego, co Piotr mi mówił, to będziemy mieli to w standardzie BNC, bo SMA są fajne, ale to są delikatne bardzo złącza, a jak się zastosuje odpowiedniej jakości złącza BNC, to wszystko będzie ok. Tutaj oczywiście też, zobaczcie, są odpowiednie gniazda dla 50 ohmów i dla 75. One się różnią, są dobrej jakości. Tak samo bardzo dobrej jakości są te beczki do połączeń tłumików. To też jest tak zrobione, że to jest na tej samej wysokości. Wszystko nam tutaj tak fajnie pasuje. Także słuchajcie, oglądajcie radiowe pogaduchy. Ta będzie prezentacja tych tłumików w ostatnią niedzielę maja. Także zapraszam. Dowiecie się czegoś więcej. Zapewne w prezentacji weźmie udział również Piotr Sadkowski, który zaprojektował właśnie tą płytę sygnałową, dolną. No i cóż, to byłoby na tyle. W każdym razie bez tłumików to ani rusz, naprawdę. I powiem Wam, że czasami oglądam filmy na YouTube, gdzie ustawiony jest sygnał 2 mV, czyli 2000 mikrowoltów. Jeden tłumik 20 dB, co nam 10 razy tylko tłumi. To wyobraźcie sobie, jaki sygnał oni podają na gniazdo antenowe. Co tym można zmierzyć i wyregulować? Nic. Ale im coś tam piszczy cały czas. No i fajnie, niech piszczy. Także jak Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, udostępniajcie go w mediach społecznościowych, podbijajcie oczywiście, to zapewni mi większe zasięgi. A jak Wam się nie podobało, no to trudno. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne moje filmy.